Witam Państwa na kolejnym wydarzeniu z cyklu AGH Nauka Spotkania. Wpisując się w trwający właśnie Światowy Tydzień Mózgu, dzisiaj posłuchamy co nieco o sztucznej inteligencji, która to zastępuje nas w coraz większej liczbie naszych codziennych zadań. Pytanie zatem, czy grozi nam era w pełni autonomicznych maszyn przejmujących w pełni nasze funkcje? Myślę, że dowiemy się czegoś na ten temat właśnie dzisiaj. Teraz przypomnę Państwu formułę naszego spotkania. Przez pierwsze 30 minut nasz prelegent lub prelegentka będą opowiadać o wybranym przez siebie temacie. Następnie przez 15 minut Państwo będziecie mieli czas na zadanie własnych pytań. Postaramy się również przeczytać pytania, które będą się pojawiały na bieżąco w serwisie YouTube, na czacie pod tym filmem. Państwa zaś zachęcam do zapamiętywania własnych pytań i nie przeszkadzania w trakcie prelekcji, a jedynie zadania je w ostatnich 15 minutach po zakończeniu mowy. Szanowni Państwo, pierwszym prelegentem będzie pan magister inżynier Radosław Łazarz. Jest pracownikiem Instytutu Informatyki na Wydziale Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji AGH. W swoich pracach zajmuje się automatycznym przetwarzaniem wzorców strukturalnych i optymalizacją wielokryterialną. Ale dla nas najważniejszym będzie to, że uważa, tak jak zresztą niektórzy inni, że jeżeli pozostawimy zasady działania konkretnej technologii, podstawy tego, jak ona funkcjonuje, jedynie wąskiej grupie ludzi, ta cała reszta ludzkości będzie uważała tę technologię za magiczną. Na szczęście nasz prelegent z tym walczy, popularyzując tę działkę wiedzy, na której sam dobrze się zna. Przed Państwem pan Radosław Łazarz. Dobry wieczór Państwu. No więc tak jak zostałem przedstawiony, ja zdecydowanie jestem informatykiem, nie jestem medykiem, nie jestem neurologiem, nie jestem nawet filozofem kognitywistą. I jak zostałem poproszony o zajęcie głosu w ramach Nauka Spotkania, a akurat w tym konkretnym momencie, które zgrywa się z obchodem Tygodnia Mózgu, z sugestią, że byłoby bardzo fajnie, gdyby udało się powiedzieć coś ciekawego o sztucznej inteligencji, o uczeniu maszynowym, ale w kontekście takiej superpozycji tego z tym, jak działa nasz mózg, czy one są coś wspólnego, czy jedna branża drugiej branży coś daje, to było to dla mnie też prywatnie, wewnętrznie ciekawe wyzwanie, no bo jednak fajnie zobaczyć swoją, zazwyczaj dość oderwaną od człowieka działkę, troszeczkę przez soczewkę tego, jak na to patrzą neuronauki, jak na to patrzą ci drudzy ludzie. I trochę z tej perspektywy chciałbym wam coś dzisiaj opowiedzieć, czyli taka trochę odbijana piłeczka, czyli ja jako informatyk opowiem trochę o tym, co zobaczyłem, jak popatrzyłem, co o nas myślą ludzie od neuronauk, z czego korzystają, gdzie widzą nadzieję, a gdzie widzą potencjalnie spore problemy. No jeśli chodzi o rozkładówkę, tak w dużej ogólności, to zacznę od bardzo szybkiego przybliżenia wszystkim zebranym i online tego, jak te współczesne metody uczenia maszynowego, czy wręcz sztucznej inteligencji sobie działają i funkcjonują, po to, żeby potem powiedzieć, dlaczego coś takiego może w ogóle człowieka badającego nas, a nie byty cyfrowe interesować, a na końcu pokażę, że nie zawsze jest z tym aż tak różowo i nie jest to przynajmniej z tej perspektywy technologia odpowiadająca na wszelkie wątpliwości. No to jedziemy z pierwszą częścią. O sieciach neuronowych, w szczególności sztucznych, to jest głośno już kilkadziesiąt lat. One miały swoje wzloty i upadki. O tych wzlotach i upadkach się często mówi jako wiosnach i zimach sztucznej inteligencji. Natomiast z doświadczeń taktycznych wiem, że mimo obrośnięcia toną mitów i takim dużym już istnieniem w popkulturze, to mnóstwo osób traktuje to trochę jako nie moja sprawa i nie wchodzi w to, co jest w środku. Co jest w środku w bardzo dużym uproszczeniu, czyli na jakich tak mniej więcej 4 filarach się opierają takie sieci w wersji współczesnej, te, które nam zrobiły wielką furorę w ubiegłym roku z użyciem firmy OpenAI. Pierwsza kwestia to możliwość zbudowania się z takich małych jednostek, które biorą kilka rzeczy i zwracają
inną rzecz. No i to brzmi bardzo ogólnie i bardzo ogólne jest, a najprościej to zrozumieć, myśląc o tym, jak wygląda proces ubiegania się o stypendium. Każdy z nas, jeżeli nie był na studiach, to przynajmniej, mam nadzieję, był w jakimś szkolnictwie w Polsce jest obowiązkowe, nie? W związku z czym z gruba wiem, jak to wygląda. No po pierwsze, mamy jakiś przedmiot, z tego przedmiotu mamy zestaw cząstkowych ocen, sprawdziane, niesprawdziane, projekty, bla, bla, bla. No i trzeba dostać ocenę końcową. No i tam nauczyciel prowadzący ma jakieś wagi, że liczy się głównie sprawdzian, ale też prace domowe, może obecność, może aktywności ponadnormatywne i na końcu tą ocenę zwraca, oczywiście zaokrągloną do konkretnych ocen, które mamy do dyspozycji. No i takie jedno cudo to jest po prostu jedna jednostka obliczeniowa w sieci neuronowej, która dostaje coś na wejście, nasze aktywności, traktuje je z różną wagą, to są wagi parametry, modyfikuje, w tym momencie przybliża i zwraca dalej. Jak zamkniemy to w obrębie większego systemu, czyli nasze poszczególne oceny znowu z wagami zrobią średnią z całego semestru. Potem ta średnia semestru będzie połączona jeszcze z kwestią jakichś dodatkowych aktywności, wolontariatu, niewolontariatu, a na końcu się przełoży na punkty, a punkty na listę stypendialną, którą dostaniemy albo nie dostaniemy, no to uzyskujemy kilkuwarstwową, wieloelementową sieć neuronową. Tam się wbrew pozorom wiele więcej nie dzieje z dokładnością tego, że takich modulików jest dużo i można z nich budować. Druga kwestia jest taka, że to, co podałem na razie, to działa ciekawie. Potrafi na przykład sortować ludzi na godnych stypendiów i niegodnych stypendiów, ale to, jak działa, było robione ręcznie i z palca. No i drugą ważną kwestią tutaj jest tak zwana optymalizacja gradientowa. Krótko mówiąc, nie zostawiamy doboru tych parametrów ludziom, tylko staramy się je znaleźć automatycznie. I w tym przypadku automatycznie oznacza w praktycznie najbardziej prymitywny sposób z możliwych, ale szalenie efektywny i wydajny pod kątem tego, ile potrafi zrobić równocześnie. Większość z nas nieświadomie być może już w fizycznym świecie używała optymalizacji gradientowej. Starsi, jak ja, no to kojarzą się takie radia analogowe, w których były gałki i się po falach długich albo krótkich stroiło konkretną stację, no i się słuchało, czy zaczyna dobrze grać jakieś antyradio i korygowało lewo, prawo na bazie sygnału tego, jaki jest, szukając tego punktu optymalnego. A ci, którzy nie kojarzą takich radiów, to na pewno używali pryszniców, w których szukamy tej idealnej wody, nie za zimnej, nie za ciepłej i też trzeba na bieżąco korygować. Optymalizacja gradientowa, proszę Państwa, to jest korekta taka lokalna o troszkę na bieżąco, powtarzana iteracyjnie. Robimy, ok, lepiej odbiera, trochę lewo, trochę prawo i się koryguje. Ona ma tonę minusów, ale ma jeden strasznie duży plus, mianowicie nadaje się do korygowania równocześnie nie tylko jednej gałki, ale bardzo dużej ilości gałek. No i współczesne metody uczenia maszynowego, takie neuronowe pseudo, mają tych gałek bardzo dużo, stąd też taki symboliczny obrazek. Kwestia trzecia, bardziej już techniczna, z niej nie wchodzimy tak bardzo mocno, to jest coś, co wyszło z dziedziny automatycznych tłumaczeń w 2017 roku, czyli możliwość robienia tak zwanej samouważności, self-attention po angielsku, jakoś brzmi ładniej, może człowiek jest za bardzo osłuchany. Krótko mówiąc, podałem wam ten przykład ze stypendium, w którym mamy jakieś reguły, no i na końcu zwraca ludzi godnych, niegodnych stypendium poprzez cały proces. Możemy po prostu tym procesem sterować, czyli na bazie jakichś kryteriów właśnie optymalizować. Może zwiększać udział zrobionych warsztatów, może zmniejszać wagę oceny z WF-u, ale wciąż traktujemy wszystkich na wejściu dokładnie tak samo. No i koncepcja tego self-attention polega na tym, żeby z boku zrobić podobny mechanizm, który będzie zwracał wagi i parametry, zasady działania tego mechanizmu głównego. Krótko mówiąc, próbujemy zrobić taką wielką sieć, która będzie potrafiła traktować różnych wejściowych studentów ubiegających się o pieniążki indywidualnie i dla każdego z nich na bazie tego, kim jest, dobierać kryteria późniejszej oceny. To się może wydawać troszeczkę absurdalne, takie samo sterowanie tym, co robimy, czyli w zależności od tego, co dostajemy, to się zachowujemy inaczej, ale dużo się mówi o tym, że my robimy podobnie, że dostajemy przed sobą dźwięk, obraz, cokolwiek na wejściu i również staramy się zwrócić uwagę na jakieś jego części albo tego nie zrobić. Wymyślenie tego self-attention było dość rewolucyjne te 5 lat temu, brzmi jak epoka. A czwarta kwestia, to jest kwestia odpowiedniej skali. I to jest też takie wspomnienie tego, jak to się pozmieniało, no bo większość z nas kojarzy taki koncept jak modelowanie. Mówi się o tym, że model może być za prosty. To mamy taką ładną parabolkę z punktów, no i wiadomo, że parabolki i miseczki nie opiszemy prostą kreską, to jest za proste.
Możemy to próbować opisać jakimś dużym wielomianem. Kto wielomiany w liceum miał, no to kojarzy, że wielomian będzie tak falował. I to jest zbyt skomplikowane. No i taka pierwsza intuicja mówi, że idealnie opisać parabolkę parabolką, czyli funkcją kwadratową i takich modeli powinniśmy szukać. A teraz ciekawe jest to, że jak to zignorujemy i pójdziemy w modele bardzo, bardzo duże, przez bardzo duże rozumiem miliony, miliardy, a aktualnie biliony, te nasze biliony już europejskie, parametrów, to takie coś przestaje zachowywać jak parabolka i lokalnie potrafi rzeczy wyjaśniać, może nie tak dobrze jak idealny model, ale całkiem przyzwoicie. No i trochę tak, że sukces tych sztucznych sieci, które z takich mnóstwa parametrów korzystają, zwrócił uwagę na to, że z punktu widzenia złożoności, to nasze mózgi też tych parametrów mają mnóstwo i też się mogą o to opierać. Opieranie się o wielką skalę wszystkiego nas mocno ogranicza. Jak mamy taki model mały, sensowny, oddający rzeczywistość, to on potrafi nie tylko interpolować między tym, co zna, ale potrafi też ekstrapolować na dużo nieznanych totalnie przykładów. No i to jest ta sytuacja, powiedzmy, po lewej. Myśleliśmy, że tak to wszystko działa. A teraz okazuje się, że jeżeli mamy bardzo duży model i bardzo dużo doświadczeń zebranych z internetu, nie internetu, to co prawda potrafimy tylko interpolować, ale ten zakres tego, co potrafimy zinterpolować, pokrywa prawie cały zakres problemu, więc jest wystarczająco dobrze. Mini przerywnik. 2 dni temu najgłośniejsza firma tego roku, czyli OpenAI, rzuciła nowym dużym modelem, prawdopodobnie większym od poprzedniego. Oczywiście natychmiast przed tym wystąpieniem usiadłem pod ich white paperem dowiedzieć się, co zmienili, jaka skala, jak było uczone. Więc jeżeli Państwo są ciekawi, no to oficjalna informacja od nich jest taka, że nie powiemy i mówić nie mamy zamiaru. To w ramach przerywnika. Co to wszystko, czyli sprawa techniczna, ma do naszego łba? Generalnie jest taka piękna teoria w biologii, nazywa się karcynizacją. I to jest obserwacja, że kraby, wiecie, te zwierzątka, szczypce, pancerzyk i tak dalej, to nie jest zwierzątko, które wyewoluowało raz i jest jakąś tam unikatową odnogą ewolucji, tylko przynajmniej 5 razy, niezależnie od siebie, ewolucja doprowadziła różne skorupiaki odpowiednią presją do kształtu kraba. Wiecie, krótszy tułów, spłaszczony pancerzyk, wielkie szczypce i tym podobne klimaty. Po prostu okazało się, że dla bardzo wielu środowisk takich morsko-lądowych na Ziemi bycie krabem i funkcjonowanie jak krab jest optymalnym rozwiązaniem i dochodzimy do niego równocześnie różnymi ścieżkami, niezależnie od siebie. No i ponieważ do tej pory jedyną znaną taką silną ogólną inteligencją na Ziemi była nasza, no to jest jakaś taka nadzieja, że może my też jesteśmy tymi krabami. Krótko mówiąc, jeżeli cokolwiek innego, jakąś inną ścieżką dojdzie do jakiegoś poziomu inteligencji, jakkolwiek by ją mierzyć, no to jest szansa, że będzie wykazywało podobne cechy jak nasz mózg, bo rozwiązuje podobne problemy i powstaje pod podobną presją. W związku z czym obserwując, jak tamto, w tym przypadku cyfrowe, sobie radzi, no to liczymy na to, że dowiemy się czegoś o tym, jak nasze biologiczne radzi sobie z tym samym, skoro podobne problemy rozwiązuje. No i resztę opowieści dzisiejszej bym przeznaczył na pokazanie Państwu paru przykładów tego, jak ta teoria się sprawdza w praktyce i na ile problem bycia inteligentnym to jest problemem bycia dobrym krabem. W pierwszym odruchu okazało się, że tak troszkę jest. Taki klasyczny przykład trochę z mojej działki, czy rozpoznawania wzorców, w szczególności wizyjnych, to jest kwestia pól receptywnych tam w pierwszej warstwie, która przetwarza w naszym mózgu bodźce wzrokowe. Brzmi bardzo skomplikowanie, skupcie się na tym obrazku na środku. Chodzi o to, że jak odbieramy obraz naszymi oczami, to jest tam przetwarzany fragment po fragmencie. I jak ludzie zaczęli badać na makakach, też na komórkach hodowanych laboratoryjnie, jak te komórki neuronowe reagują na obraz, to się okazało, że reagują w bardzo specyficzny sposób. Pojawia się taki charakterystyczny kształt mocnej reakcji w pewnym obszarze, odwrotnej wręcz reakcji w innym obszarze. No i taki kształt jest znanym w przetwarzaniu obrazów filtrem, który wykrywa krawędzie, obiekty pod pewnym kątem. I okazuje się, że jak pierwszy raz udało się zmontować sieć neuronową, która zadania jakieś tam obsługi, rozpoznawania obrazów robi całkiem nieźle i sprawdziliśmy, co ona tam wewnętrznie potrzebuje przetwarzać i robić, żeby być sprawną, no to uzyskaliśmy bardzo, bardzo podobne kształty.
To są tam filtry niższych warstw sieci konwolucyjnych. Te po lewo są już sztuczne, te na środku są biologiczne. Jest to mocno analogiczne i podobne rzeczy robi. Pierwszy odruch był w takim razie, że o super, sieci konwolucyjne i nasza biologiczna tam warstwa wizyjna V1 to są analogii, robią podobne rzeczy, możemy szukać zgrywania się jednego z drugim i będzie super. I po prawdzie trochę tak jest, ale to jest ryzykowne przedłużanie wnioskowania, no bo sieci konwolucyjne jeszcze się trzymają, ale powoli nawet w kwestiach wizyjnych są wygryzane przez transformery, które wewnętrznie są zbudowane zupełnie inaczej. Natomiast jak się okazuje, prawa góra, również wykazują trochę inne, ale podobne paterny w celu wykrywania tychże krawędzi. A żeby jeszcze było złośliwiej, to z kolei prawy dół. Podobne kształty i podobne filtry da się uzyskać w ogóle bez zabawy w uczenie maszynowe i sieci neuronowe, po prostu szukając rzadkiej i wygodnej reprezentacji dla obrazu, czyli krótko mówiąc, jak opisać obraz małą ilością cech, żeby był w miarę zachowany. Więc ścieżek do uzyskania tego typu aktywacji jest dużo i rzucanie się na aktualnie modną, zakładając, że będzie dobrym modelem naszego mózgu, może być nieco ryzykowne. Mimo to, do tej pory nie mieliśmy żadnych innych modeli inteligencji poza naszym. Co więcej, perspektywa kosztów w neuronaukach jest troszeczkę inna niż w informatyce. Dla informatyka to, co się dzieje, czyli przejście z rzeczy, które można było najpierw uruchomić na każdym komputerku, potem na dobrym komputerku, potem może z pewnymi kosztami w chmurze, ale jednak każdy, na aktualne koszty. To są jednak koszty już takie blokujące rozwój. Poprzedni model, czyli GPT-3 od OpenAI, prawdopodobnie kosztował mniej więcej $30 milionów na poziomie treningu, a nie wiadomo ile zmarnowanych wcześniej na dowiedzenie się, jak to trenować. Aktualny pewnie żąda albo 2 rzędy wielkości więcej, więc to są wysokie koszty. I z naszej perspektywy, to trochę nam zabrano zabawki i możliwość robienia rzeczy u siebie w domu lokalnie i za pół darmo. Ale z perspektywy neuronauki, która potrzebowała żywych osobników, zezwolenia na badania nad nimi, nietorturowania ich, screeningu, wszystkich pozwoleń i tak dalej, dostanie czegoś, co koślawo może, ale naśladuje inteligencję, a można sobie uruchomić na komputerze, podźgać, sprawdzić, co robi, zainteresować się tym, to jest troszeczkę dar z nieba. W związku z czym cała ta dyscyplina bardzo intensywnie po takie narzędzia sięga i próbuje robić różne porównania. Parę takich porównań wam teraz na bardzo szybko pokażę. Pierwsza sprawa, zastanowienie się, na ile błędy popełniane przez takie duże modele językowe, to co jest teraz modne, się jakoś mapują na błędy ludzkie zupełnie, czy jest tam jakaś analogia. I w tym stadii testowano przede wszystkim takie 2 typy ludzkich błędów. Pierwszy typ to są błędy popełniane w sylogizmach w oparciu o intuicję na temat ostatniego zdania. Tu mamy taki zestaw zdań, że studenci czytają, że czytelnicy czasem coś piszą i pytanie, czy można z tego wnioskować, że studenci piszą również eseje. Oczywiście studenci piszą eseje, natomiast absolutnie nie wynika to z 2 pierwszych zdań. Ono nie mówi o relacji między jednym a drugim, ale w badaniach wynika, że przez silne poczucie, że ostatnie zdanie jest prawidłowe, to mnóstwo osób się myli, informując, że tak, można tak wnioskować. Jak przedstawimy to samo w sposób bardziej oczywisty, to jest dokładnie to samo wnioskowanie, tylko tym razem zauważamy, że wśród czytelników są profesorowie, to intuicyjnie czujemy, że wśród studentów raczej nie ma profesorów, a przynajmniej nie rozsądnej ilości. I teoretycznie jest to zadanie takiego wnioskowania abstrakcyjnego, ale w praktyce ludzie rozwiązują je w sposób, powiedzmy, na intuicję, a przynajmniej mają taką tendencję. I okazuje się, że w przypadku modeli językowych podobna tendencja również występuje. One w ocenie, czy sylogizm jest prawdziwy, czy nie, się oczywiście różnią w skuteczności. Większe działają lepiej, mniejsze działają gorzej. Jeżeli podamy im kilka przykładów, o co chodzi, działają lepiej. Jeżeli ich nie podamy, działają gorzej. Ale ogólny trend, czyli taki, w którym mylą się w sytuacji, w której obudówka historyjkom jest myląca, nie mylą się, jeżeli obudówka historyjkom bardzo pomaga zauważyć absurd, ale są tak pomiędzy, jeżeli zamienimy ten problem na problem abstrakcyjny, czyli jeżeli B to C, a nie D i tak dalej, jak na logice było, to taki sam trend jak u ludzi jest tutaj też wykazywany. I tam wśród autorów było kilka wniosków, mianowicie, że z jednej strony, jeżeli mamy w
kognitywizmie jakąś hipotezę do sprawdzenia, a jeszcze nie mamy finansowania na dużą próbę na ludziach, no to można spróbować skorzystać z takiego modelu. I jest duża szansa, że wszelkie uprzedzenia i błędy, które on popełnia, to ludzie też popełniają. A w drugą stronę była refleksja, że w takim razie wszelkie błędy, które ludzkość popełnia, są widoczne w danych i na tej podstawie przeciekają też samego modelu, więc jeżeli ludzie coś popełniają i to jest znane z nauki o ludziach, to warto sprawdzić, czy nasza cyfrowa skrzynka nie robi tego samego, bo bardzo duża szansa, że ten sam typ błędów tutaj również wystąpi. Grubszej kategorii test podobnej natury, tak zwany test chyba Wazona, nie pamiętam narodowości. To jest test, na którym bardzo dużo ludzi, nawet dobrze wykształconych, odpada. Mamy karty na stole. Karty mają literkę z jednej strony, cyferkę z drugiej strony. Są rozrzucone, jedna literką, druga cyferką. No i pojawia się stwierdzenie. Na przykład stwierdzenie brzmi, jeżeli karta ma po jednej stronie D, to po drugiej stronie musi mieć 3. No i które karty trzeba pomacać, żeby to stwierdzenie zweryfikować? 5 sekund, pomyślcie, jaka jest odpowiedź. Uczciwie. Jak wam dam za dużo, to wymyślicie. Odpowiedź to oczywiście 2 i 7. Znaczy D i 7. D, no bo D może mieć 3 i trzeba to sprawdzić. A 7, bo gdyby pod spodem było D, to mamy problem. Natomiast mnóstwo ludzi odruchowo mówi D i 3. Nie będę was pytał, ile osób pomyślało D i 3, ale badania mówią, że ta liczba spada wraz z wykształceniem matematycznym, natomiast nawet wśród ludzi z bardzo dobrym wykształceniem wynosi kilkadziesiąt procent, jeżeli jest to pod presją czasu. I znowuż analogicznie modele językowe tutaj się mylą dość agresywnie, większe mniej oczywiście. I znowuż, jeżeli opakujemy to abstrakcyjnie, tak jak wcześniej, no to modele się mylą. A jeżeli zmienimy opakowanie na przyjazne ludziom, opakowanie przyjazne ludziom tego problemu, to zamiast tego zapytać, mamy karty opisujące różne osoby. Po jednej stronie mówimy, jaki płyn dzisiaj piły, a po drugiej w jakim są wieku. Zweryfikujmy stwierdzenie, alkohol piją tylko ludzie po 18. I przy takim podaniu problemu, to jest ten sam problem, to nagle większość osób zauważa, że czyli muszę sprawdzić, czy pod alkoholem nie ma młodzieży i muszę sprawdzić młodzież, czy nie piła alkoholu. Ale jeżeli mamy to samo abstrakcyjnie, to się wykładamy. No i tu występuje podobne zjawisko, co ciekawe. Przykład 2, w ogóle świeżo wysmażony, publikacja z tego marca, field leci szybko. Aktualne modele językowe, mimo wielkiej skali tony bajerów, przewidują jeden token się mówi, jeden żeton, jedną rzecz do przodu. Oczywiście robią to w cyklu i tworzą teksty, tworzą też obrazy i inne rzeczy, ale wybiegają do przodu troszeczkę. Jest koncepcja, że my jednak w mózgu, jak przewidujemy, a przewidujemy, co można potem za chwilę powiedzieć, co ktoś inny może za chwilę powiedzieć, co za chwilę może wydarzyć, to robimy to nie w krótkiej skali, tylko w długiej skali wieloskalowo, ale też robimy takie przewidywania, jakoś je modelujemy. No i w tym stadii było kilka ciekawych rzeczy. Pierwsza sprawa, zobaczyć w ogóle, czy wewnętrzne zachowanie, wewnętrzne parametry takiej wielkiej sieci neuronowej jakkolwiek się zmapują na to, co dzieje się u nas, co z kolei obserwujemy na bazie odczytów z fMRI w trakcie czytania opowiadań i tak dalej. Zobaczyć, jaka jest tam między tym różnica, jak dobrze to mapuje, a potem porównać z sytuacją, w której zbieramy z sieci neuronowej aktywację, ale również hipotetycznych przyszłych słów, przyszłych tokenów. Aktualnie na tak nie działa, ale symulujemy, co by było, gdyby przewidywała dalej i sprawdzamy, co się może wydarzyć, czy rzeczywiście takie prognozy dalsze do przodu poprawią naszą zgodność takiej sieci z tym, co się dzieje w mózgu. Są 3 opcje. Albo nie będzie różnicy i dalsze prognozy nie mają wpływu, albo będzie taka chopka wcześnie, co oznacza, że przewidujemy tylko troszkę do przodu, a dalej niekoniecznie, albo będzie duża chopka, która mówi, że przewidujemy dość daleko i tego typu umiejętności posiadamy. No i okazuje się właśnie, że przewidujemy mniej więcej optymalnie 8-10 takich jednostek tekstu. Są czasem całe słowa, czasem fragmenty słów do przodu, a nie jedną. A przynajmniej jeżeli tak modelujemy przewidywanie, bo to oczywiście jest dość, powiedzmy, taki toporny eksperyment. Wniosek jeden jest taki, że prawdopodobnie gdybyśmy chcieli ulepszać nasze cyfrowe urządzonka od strony nie powiększenia skali tylko i wyłącznie, tylko od strony robienia ich troszkę mądrzej, to przewidywanie powinno do przodu wyskakiwać.
No i drugi ciekawy wniosek jest taki, że jak patrzymy, jak ta zgodność aktywacji ma się między różnymi częściami mózgu, to różne jego obszary mają to maksimum z różnym poziomem przewidywań. Stąd też taki luźny wniosek, że jest to hierarchiczne i niektóre części mózgu odpowiadają za przewidywanie takie krótkoterminowe, inne długoterminowe i tak dalej. Zdecydowanie obiecujące study. Kolejny przykład, taki zupełnie od innej strony. Istnieje sobie od 19 roku w uczeniu maszynowym Epoka, 4 lata, taki zbiór problemów dotyczących wnioskowania abstrakcyjnego. Generalnie chodzi o to, że mamy trochę jak na testach tych z dawnej Mensy, były kiedyś modne, zestaw 2-3 obrazków z przykładem i trzeba zrobić to samo na 4. obrazku. I to może przestać być aktualne, aczkolwiek zobaczymy, są dopiero 2 dni po największym modelu do tej pory. Natomiast jak na razie nawet ten GPT-3,5 i wszystkie modele go poprzedzające sobie z tym kompletnie nie radzą, a alternatywne technologie, które sobie z tym radzą, popełniają tu błędy zupełnie inne niż człowiek. Slajd być może nieaktualny, robiłem szybką aktualizację wczoraj, bo 4 przynajmniej z pierwszym zestawem takich problemów radzi sobie dobrze, ponieważ nie wiemy, jakie dane widziała na etapie treningu, to nie wiemy, czy po prostu zapamiętała rozwiązanie, czy je znalazła i się pewnie nie dowiemy. I przykład ostatni, czyli taki, w którym koncept szukania analogii i dawania czegoś dobrego i kognitywistyce i informatyce nie do końca wypalił. Czyli kwestia komórek siatkowych i komórek miejsca w naszym mózgu. Za jedne i drugie były nagrody Nobla z medycyny. Najpierw za komórki miejsca, a potem za komórki siatkowe. Komórki miejsca są takie komórki, które aktywują się w mózgu, jeżeli jesteśmy w danym miejscu. No generalnie robili szczurom krzywdę, wypuszczali do kwadratu takiego jak tutaj mój kwadrat, one sobie tam biegały i patrzyli, w których momentach dane neurony w hipokampie się aktywują i wyszło, że pojedyncze neurony mają aktywację w pewnych obszarach w przestrzeni, a w pewnych nie. To był pierwszy Nobel. Nobel drugi, świeższy, to był tam 15 rok, pokazał, że inny obszar hipokampu i tam kora węchowa bodajże ma tak zwane komórki siatkowe glial cells. I są z kolei komórki, które nie aktywują się w danym obszarze, tylko aktywują się na takiej siateczce cyklicznych miejsc. Czyli tutaj tak, tu nie, tutaj tak, tu nie i tak w siateczce. No jest założenie, że ponieważ te siateczki mają różne rozmiary i gęstości, a te komórki siatkowe są przed komórkami miejsca, no to my używamy tej siateczki, żeby jakoś opisać naszą przestrzeń. To działa nawet bez patrzenia i potem na bazie tego robimy sobie w przestrzeni nawigację. I my, i szczury, i małpki, cała reszta. No i koncept jest taki, że w takim razie, jak zmusimy sieć neuronową, żeby robiła podobną rzecz, co my robimy, czyli zawiążemy jej oczy, krótko mówiąc, damy jej na wejście tylko informacje o prędkości i zmusimy takiego tasku, który nazywa się całkowanie ścieżki, czyli wiedząc, jak się poruszam, ale nie wiedząc nic więcej, to w jakim miejscu właściwie jestem, to sieć, która taki problem rozwiąże, czyli będzie potrafiła się odnaleźć w przestrzeni na bazie informacji takich wewnętrznych o prędkości i przyspieszeniu, a bez informacji zewnętrznych, zobaczymy, czy będzie miała w sobie też coś, co odpowiada tym komórkom siatkowatym i ma podobne aktywacje. No i pierwsze sukcesy, a było ich sporo, pokazują, że tak, oczywiście, i taka sieć ma, i taki mechanizm ma, inny ma, patrzcie, są kropeczki, aktywują się cyklicznie, jest super. Komórki siatkowate to jest mechanizm uniwersalny, konieczny do nawigacji, jest piękna analogia, możemy to dalej badać. Sieci neuronowe są piękną analogią hipokampu. I na szczęście pojawiło się takie dość krytyczne study, które pokazuje, że te hura optymistyczne publikacje były troszeczkę hura optymistyczne, bo cały ten efekt pojawienia się kropeczek zanika nam w zależności od bardzo głupich, drobnych spraw inżynierskich. Na przykład jak reprezentujemy sobie wyjście z takiej sieci? Czy po prostu x, y, gdzie jesteśmy? No nie. Wtedy możemy trenować rozmaite modele i takie komórki się nie pojawiają. To może jako współrzędne polarne, czyli pod jakim kątem jesteśmy, jak daleko od środka. Trochę lepiej dalej nie działa. To może zróbmy to tak, żeby odpowiadało biologii bardziej i zauważmy, że skoro potem mają się pojawiać te komórki miejsca, to może wymuśmy odpowiedź w takiej formacie jak w komórkach miejsca, czyli żeby jakieś obszary się zapalały albo nie zapalały. Dalej nie działa. Żeby to w ogóle pojawiły się te kropeczki, zadziałało, to konieczne jest zrobienie wyjścia w takim formacie, który nazywa się softmax z różnicy aktywacji gaussowskich. Jeżeli brzmi skomplikowanie, to dlatego, że jest wymyślone na poczekaniu i tak naprawdę musiałbym wam wzory pokazywać. To jest forma aktywacji, która
ani nie do końca ma ładną analogię biologiczną, bo po pierwsze zakłada, że poza aktywacją pozytywną jest też negatywna potem naokoło, ani nie do końca odpowiada skali aktywacji biologicznej, o których wiemy, a w szczególności robi coś kompletnie niebiologicznego, czyli wymusza tą właśnie miękkim maksimum, żeby poziom zapalenia neuronów był normalizowany globalnie. A my jak na razie wierzymy, że nie ma żadnego magicznego mechanizmu, który powoduje, że neuron z tej i neuron z tej nawzajem na siebie wpływają bardziej niż lokalnie. Jest też potem kwestia tego, jak w ogóle mierzyć, czy te siateczki się pojawiają. Tam wybór metryki wpływa na stopień sukcesu i tak naprawdę da się uzyskać wysoki poziom metryki, która niby mierzy pojawienie się tych siateczek, bez uzyskania prawdziwych siateczek. Podsumowanie bardzo dużego i bardzo ładnego studium było takie, że mimo twierdzeń z 4 paperów o tym, że jeżeli próbujemy znaleźć nasze miejsce, to się muszą pojawić odpowiedniki komórek siatkowatych, to właściwie szansa na trafienie w całej przestrzeni sieci neuronowych, które świetnie nawigują, na taką, która ma te kropeczki z komórek siatkowatych, jest tak mała, że gdybyśmy nie wiedzieli, że chcemy ich szukać, no bo u ludzi takie są, to byśmy ich nie znaleźli. Stąd też jest ryzyko, że optymizm w szukaniu analogii jest troszeczkę przedwczesny i to jest niestety całkiem logiczne, biorąc pod uwagę, że nasza analogia krabowa też jest odrobinkę przedwczesna. Człowiek oczywiście rozwiązuje w swoim życiu problemy i abstrakcyjne, i tekstowe, i wizyjne, i całą resztę, ale człowiek ewoluował pod dużo większym zestawem kryteriów. Człowiek generalnie musi przetrwać w fizycznym świecie, znaleźć pożywienie, znaleźć partnera i się rozmnożyć. Człowiek musi się samonaprawiać, człowiek musi zarządzać swoim ciałem, robić tonę różnych rzeczy i pod tym kątem presja ewolucyjna nas jakoś tam wykształciła. Równocześnie presja ewolucyjna na sieci neuronowe to jest po pierwsze przewiduj następny token albo rób coś prostego, a po drugie bądź użyteczny dla człowieka, jak nie dla człowieka, to przynajmniej dla gospodarki, bo inaczej nikt nie będzie wydawał pieniędzy na twoje istnienie. To są częściowo współbieżne cele, ale jednak tylko i wyłącznie częściowo, tak po pierwsze. A po drugie, no to w drugą stronę, nawet jeżeli cele byłyby w pełni zbieżne, to mimo wszystko nie każde morskie stworzenie wygląda jak krab, w związku z czym zakładanie, że jeżeli coś pływa, to pewnie jest krabem i możemy to porównywać, jest optymistyczne. No i kwestia tak naprawdę trzecia jeszcze, czy nawet jeżeli wszystko byłoby krabem, to jest to najwygodniejszy sposób prowadzenia badań. Jak to jeden z naszej dyscypliny ludzi, Jan LeCun, stwierdził, takie podejście do inteligencji to jak zakładanie, że możemy się dowiedzieć czegoś o tym, jak działają ryby poprzez studiowanie łodzi podwodnych. Trochę można, nie? Ale jest to dość grube. No i takim myślą końcowym przed sekcją z pytaniami byłoby ogólny apel o nieantropomorfizowanie obecnych narzędzi, obecnych modeli sztucznej inteligencji, sztucznej maszynowego też się pojawiają, bo ponieważ one zrobiły się mocne i potrafią zrobić dużo rzeczy automatycznie i jeszcze robić to w sposób bardzo przekonująco ludzki na powierzchownej warstwie, to mamy tendencję do ich antropomorfizacji, czyli zakładania, że tam pod spodem mogą być jakieś cele, a może i emocje, albo nauczymy tego czy wam tego. Myślimy o nich jak o sobie, o dzieciach, o innych ludziach. Natomiast pod kątem konstrukcji, sposobu powstania, sposobu wytrenowania, to są jednak rzeczy od nas dość rozłączne. Zresztą, tak jak powiedziałem na wejściu, informatycy nawet od uczenia maszynowego sporadycznie tylko sięgają bezpośrednio do neuronauki. I taką myślą końcową było stwierdzenie, że jeżeli już musimy mieć jakiś mentalny model, no człowiek lubi mieć mentalne modele, był taki jeden, który mówił o wszystkim przypowieściami i 2000 lat później ciągle się o nim mówi, więc to chyba działa. To dużo lepszym modelem mentalnym takiej dużej sieci neuronowej nie byłby nasz mózg, tylko mam nadzieję, że Państwo czytali, bo to wielki polski autor, Ocean z Lemowskiego Solaris. Solaris jest taką książką, w której głównym bohaterem, będę spoilował, jest istota, która pokrywa całą planetę. Jest być może inteligentna, ale kompletnie nam obca i ludzkość próbuje ją zrozumieć z różnym skutkiem. Ta istota próbuje ludzkości fundować sposoby interakcji, które są dla niej bliskie, ale pod spodem jest kompletnie obca. No i jedyny model sensowny tego, jak wygląda interakcja z taką siecią neuronową, to jest pamiętanie o tym, że ta warstwa na froncie, która się wydaje ludzka, ona jest dlatego, że no taki był cel marketingowy i w to się musiała zapaść, ale nie ma ani mechanizmów ewolucyjnych, ani woli marketingowo-ekonomicznej, żeby pod spodem było cokolwiek, co ma na celu symulowanie
naszej ludzkiej inteligencji i szansa, że to mapowanie będzie 1:1 jest taka sama jak szansa na to, że biorąc 2 morskie zwierzątka znajdziemy 2 alternatywne kraby. Być może, ale raczej nie. Dziękuję Państwu. Bardzo serdecznie dziękuję w imieniu własnym, zgromadzonej tutaj na żywo publiczności oraz oglądających nas w serwisie YouTube. A teraz, tak jak zresztą prelegent, zapraszam Państwa do zadawania pytań. Można podnieść rękę, nawet powiedzieć coś, że ja mam pytanie. Pomocnicy przyniosą wtedy mikrofon. Tak jest, poczekajmy aż mikrofon Nadejdzie. znajdzie właściciela. Tam na przykład było tak, że szukaliśmy tych siateczek w tych sieciach neuronowych. No i się zacząłem zastanawiać, czy to też nie było tak po stronie tych biologicznych sieci, że akurat tak się trafiło, że znaleźliśmy te siateczki w szczurach i czy to się przekłada na inne organizmy też. Z grubα tak. Tu nie chcę być, powiedzmy, takim biologiem totalnym, ale były testowane i różne szczury, bodaj też makaki, myszy jako takie i nawet jakimś tam próbą, nie pamiętam, czy też w każdym razie było to testowane wielokrotnie na różnych organizmach, w różnych sytuacjach i w różnych labach i jest to wynik reprodukowany. O skalę tego, czyli gdzie w naszym drzewku ewolucyjnym się pojawiają, a gdzie nie, ogólnie trzeba by pytać biologów. Ja na szybko dowiedziałem się, że generalnie od gryzoni w dół, czyli od myszek do nas przez jakieś tam małpki i tak dalej, wszędzie, gdzie sprawdziliśmy, wystąpiły. Dziękujemy i widzę kolejne pytanie niżej. Dzień dobry. Dzień dobry. Wychodząc z takiego podejścia, że sieć neuronowa, sztuczna sieć neuronowa jest modelem, czy to nie jest trochę tak, że niektórzy zapominają, że to jest tylko model i chcą to traktować jako obiekt rzeczywisty? To jest pytanie z natury już dużo bardziej filozofii niż mojej branży, ale odpowiedziałbym, że dlaczego nie oba? Bo to oczywiście jest tylko model, tylko to jest model tak złożony i agregujący w sobie tyle zgromadzonej przez człowieka informacji i mający na tyle ciekawy matematycznie i ciekawy statystycznie proces powstawania, że jest to tylko i wyłącznie model, ale to, co się w nim wydarzyło, jak powstał i jaką przyjął formę na koniec, też jest ciekawe, nie? Więc model nie jest bytem fizycznym, ale jest ciekawym artefaktem jako takim. Po prostu statystyka rzeczy, które mają biliony ruchomych elementów i na końcu uzyskują cel, jest interesująca. Stąd też warto je studiować, niekoniecznie przez tak agresywne analogie do mózgu naszego. No właśnie, absolutnie nie twierdzę, że nie warto, tylko że nie staramy się go na siłę uczłowieczyć. Zdecydowanie staramy się, przynajmniej takie jest moje zdanie, to już bardziej prywatne. Ale człowiek wszystko uczłowiecza. Jak to ktoś stwierdził, dziwimy się, że człowiek uczłowiecza sztuczną sieć neuronową, ale człowiek uczłowiecza kamyk, któremu przykleimy oczka i uśmieszek, więc... Tak jest. W fizyce mówimy, że ciśnienie gdzieś panuje, mimo że nikt temu ciśnieniu władzy nie nadał, prawda? Dokładnie. Antropomorfizację. Dziękuję bardzo. Zapraszam nadal. Jest pytanie po prawej stronie na pewno, jedno, drugie. Za chwilę, tak. Proszę. Okej, ja tylko chciałem się upewnić, czy odnośnie celi człowieka i celi sieci neuronowej, jeżeli celem człowieka, jeżeli jest rozmnażanie się, przekazywanie potomstwa, żeby utrzymać populację ludzką, to siecią neuronową, jak dobrze rozumiem, jest po prostu przewidywanie na bazie modeli, tak? Na bazie danych, które pozyskuje i jakie sobie dobiera. Trochę tutaj mieszamy poziomy abstrakcji, no bo jeżeli mówimy, że celem człowieka, wiadomo, że nieświadomym, tylko ubocznym, po prostu gdyby go nie realizował, to by go nie było, jest przetrwanie jako gatunku i posiadanie potomstwa i istnienie dalej na Ziemi, no to na tym poziomie abstrakcji celem sieci neuronowej jest bycie dla człowieka użytecznym po to, żeby dalej jako taki mem, a nie gen ją utrzymywał i tworzył kolejne ich instancje. Taki sam cel ma samochód, nie? A w obu przypadkach jest to cel nieuświadomiony. Jak zejdziemy do poziomu, że celem jest albo modelowanie tekstu, albo predykcja tokenów, albo
tego samochodu prowadzenie, to już schodzimy do poziomu abstrakcji, że celem człowieka jest nie wkładanie ręki do rzeczy, które są gorące. I jak dotyka, jeśli dowiedział, że są gorące, no to będzie unikał bólu. To jest tam jeden z wielu podcelów człowieka. Więc co innego na poziomie takiego uczenia się na bieżąco, gdzie mamy feedback pozytywny, negatywny, żeby coś robić i się czegoś nauczyć, a co innego na poziomie ogólnych celów, prawda? Jak mówimy, że celem człowieka jest przetrwanie jako gatunku, no to celem sieci neuronowej jest przetrwanie jako technologii, albo przez bycie użytecznym, albo przez taką modyfikację społeczeństwa, żeby było od niego uzależnione. W obu przypadkach to nie jest cel świadomy, zaplanowany, to jest po prostu cel wynikający z selekcji, nie? Bardzo dziękuję. Jeszcze pytanie po lewej stronie sali, proszę. Chciałam zapytać o to, co się dzieje z tymi modelami po ich wyjściu z laboratorium. Czy projektanci są zainteresowani wywieraniem presji na firmy, które wykorzystują ich dorobek i na to, w jaki sposób te modele są używane i sprzedawane później? Tak, nie i zależy. To jest bardzo czuły punkt i dla mnie, i dla wielu innych osób też. Mamy tutaj pełne spektrum opinii i jest trochę tak jak w polityce, że jak zgarniemy 3 osoby, to 4 opinie na temat będą. Chciałbym powiedzieć, że oczywiście, że tak i środowisko jest bardzo zainteresowane i wywieraniem presji na kontrolę, i wywieraniem presji na transparentność, i wywieraniem presji na byciem fair pod kątem tego, że jeżeli to jest coś, co korzystało na wejściu z prawie całej wiedzy i kultury ludzkości, to może należałoby w jakiś sposób dać ludzkości nad tym kontrolę. Ale po drugiej stronie są opinie zupełnie inne, sugerujące, że takie podejście jest powstrzymywaniem rozwoju albo że to, co z nim zrobimy, to jest wybór twórców, bo tak działa naturalna konkurencja w gospodarce. Są w ogóle podejścia megalomańskie mówiące o odpowiedzialności za stworzenie naszych następców. Wchodzimy potem w transhumanizm i inne bardzo głupie nurty. Mamy więc pełne spektrum od ludzi bardzo czułych społecznie, przez taki middle ground, że no dla nauki byłoby lepiej, żeby to było otwarte, po takie podejście w drugą stronę też zamknięte bardziej, ale bardziej z myślą o rynku i napędzaniu innowacji, po podejściach, które nazwałbym wręcz sekciarskimi i niestety każde jedno z nich znajdę w tej dyscyplinie. Jest to na tyle heterogeniczne i ciekawe, że nawet wiem, że są badania socjologiczne na temat tego, co tutaj się dzieje generalnie. Dzięki za pytanie. Ja też dziękuję. Czy jeszcze ktoś chętny? Chyba tak, bo słyszałem ruch. Skoro już poszło w stronę badań socjologicznych, to ciekawi mnie dosyć częsty motyw, jaki się znajduje, jeżeli chodzi o te modele, zwłaszcza ChatGPT. Czyli jeżeli to już zjadło wszystkie ludzkie rozumy, to chyba jest mądrzejsze od człowieka. I używamy AI do naprawdę wielu rzeczy, między innymi, no, tak z głowy, przefiltrowywania CV. I tutaj wychodziły różne takie dziwne rzeczy, że amerykańskie firmy ze względu na to, że podpowiedziało tak AI, nagle zaczęło głównie przyjmować ludzi, którzy mają na imię Jared i grali tam w polo, powiedzmy, w liceum. I to jest dosyć denerwujące, bo często są jakieś takie małe tweaki w zbiorze treningowym i to jest coś, co jest błędem ludzkim, a jednocześnie osoby, które są niezapoznane z tym, osoby, które nie mają pojęcia o tym, jak to działa, jak to było robione, które nie chcą wiedzieć, co to gradient, no to jednak też muszą to zrozumieć i przede wszystkim jakoś musi dotrzeć to, że to jest tylko model matematyczny. I pytanie, co robimy w tym kierunku, żeby osoby nie bały się, że to jest mądrzejsze od człowieka? To jest przynajmniej 5 pytań w jednym, ale same świetne, więc postaram się z tym poradzić. Dzięki za ich rzucenie. Mam nadzieję, że nie zgubię, jak coś to jeszcze wróć. Od końca mówiąc, mówienie, że to jest tylko model matematyczny, przy całej prawdzie tego stwierdzenia, to jest stanowisko troszeczkę ryzykowne, bo ono jest strasznie redukcyjne względem teorii systemów złożonych. Bo to jest takie samo stanowisko, które może powiedzieć, że człowiek jest tylko pewną konfiguracją atomów. No i to oczywiście jest prawda, nie? Ale w ten sposób byśmy po prostu zaorali jakiekolwiek nauki społeczne i wartość traktowania ludzi poważnie, no więc jednak nie idźmy tą drogą. I oczywiście nie sugeruję, że prosty model statystyczny w wielkiej skali jest czymś tak złożonym, ciekawym, fenomenalnym jak człowiek, ale sprowadzanie go tylko i wyłącznie do pewnego modelu matematycznego, idziemy dalej,
jest moim zdaniem zbyt groźnym redukcjonizmem. To jest taka kwestia pierwsza. Kwestia druga jest taka, czy jest mądrzejszy od człowieka. Mądrzejszy jest w ogóle ciężkim słowem, bo mądrość zazwyczaj kojarzymy właśnie z odczytaniem i obyciem z rzeczami. I zdecydowanie korpus informacji, który jest tam przyswojony i skompresowany, jest dla człowieka niemożliwy. Nie wiem, czy nie pomylę o rząd wielkości, ale wyszło mi, że gdyby czytać maksymalnie szybko, jak tylko się da, 24 godziny na dobę, nie jeść, nie pić, nic innego nie robić i chcieć przynajmniej raz spojrzeć na każdą jedną rzecz, które poprzednie słabsze GPT widziało, to trzeba by zacząć chyba 4000 lat przed Chrystusem, ale nie pamiętam, czy 4-40 tysięcy. No nie są to rozmiary danych wejściowych dla człowieka osiągane, więc pod kątem bycia czymś, co kompresuje biblioteki do mniejszej i bardziej używalnej postaci, to zdecydowanie jest dla człowieka bezkonkurencyjne. Natomiast jest straszliwie otwarte pytanie w naszej branży, które mnie interesuje i nie wiemy, czy jeszcze odpowiedziemy, na temat tego, czy to ma coś wspólnego z inteligencją i jak to w ogóle mierzyć. Ja trochę przez to przeleciałem szybko, ale to jest moim zdaniem bardzo ważna praca. Jest taka praca z 19 roku, tak, François Chollet z Google o mierzeniu inteligencji. I on właśnie zauważył, że my w naszym branży mylimy mierzenie umiejętności z mierzeniem inteligencji. I on tam definiuje, że przynajmniej w jego odczuciu inteligencja to jest zdolność do efektywnego zachowywania się, uczenia i robienia rzeczy w sytuacjach nieznanych. Człowiek adaptuje się do sytuacji, w których nie miał szans ewoluować, bo ewolucja jest zbyt wolna, prawda? Człowiek poleciał na Księżyc, rozmawia o sieciach neuronowych, gra w piłkę, spina się na Mount Everest i randkuje na Tinderze. Nic z tego nie było presją ewolucyjną w Afryce, jak powstawaliśmy, prawda? Więc człowiek jest szalenie elastyczny. No i my trochę mylimy to, że jak coś nabrało dużej umiejętności w sprawie X, to jest od nas bardziej inteligentne, gdzie generalnie powyżej pewnej ilości ekspozycji na przykłady w końcu nabierzemy inteligencji, w cudzysłowie, wyższej od człowieka i to nie musi być jakaś super sieć neuronowa. Gdyby mieć nieskończenie duże możliwości obliczeniowe i czasowe, to po prostu biblioteka, co zrobić w sytuacji X, taka dosłownie, szukamy, jest taka sytuacja, co mam zrobić, wyciągamy, jest od człowieka lepsza, bo pokryje każdą sytuację. No i otwartym dylematem jest to, czy te nasze duże modele w ogóle idą jakoś w kierunku zdolności takiej inteligentnej do radzenia sobie w sytuacjach nowych, czy tylko i wyłącznie agresywnie interpolują. Może jest to błędem i inteligencja się pojawia emergentnie. To jest sprawa bardzo aktualna dosłownie z tego miesiąca, ale stanowisko na zeszły tydzień jest takie, że nawet największe modele językowe mają znikome zdolności do ekstrapolacji, krótko mówiąc w sytuacjach nowych, do których nie ma żadnych analogii w ich zbiorze treningowym, zachowują się kompletnie durnie i sobie nie radzą. Tylko to nie oznacza, że należy je ignorować, bo jednak zbiór treningowy zawiera prawie wszystkie sytuacje i ich analogie, jakie mogą wystąpić. Zawsze się śmieję, że taką historyjką, bajeczką do tego byłoby, że była sobie jakaś odcięta dolina, w tej dolinie były bezcenne kwiaty, a społeczność żyła z tego, że przechodzili przez te wielkie góry z kwiatami i nimi handlowali. Jak się dowiedzieli, że istnieją pociągi, to wysłali tam młodzież, żeby je zobaczyła. Młodzież stwierdziła, że nie, słuchajcie, jesteśmy bezpieczni, ten pociąg nie przejedzie przez góry, nie znajdzie schronienia w jaskini, nie zabezpieczy kwiatów przed wstrząsami. One sobie mogą jeździć po płaskich torach, ale tutaj nie przyjdą. A potem przyszła korporacja kolejowa, wydrążyła tunel i pojechało. Więc otwartym pytaniem numer 2 jest to, na ile zdolność do ekstrapolacji i radzenia sobie z zupełnie nieznanym jest czymś krytycznym dla większości stosowań. Prawdopodobnie nie. Na wątek ostatni, czyli czy powinniśmy uczulać ludzi na takie czy inne podejście, to jest sprawa śliska, bo człowiek też ma bajasy i obciążenia i uczulanie społeczeństwa na te bajasy, obciążenia i uprzedzenia idzie nam na razie bardzo, bardzo średnio. Co więcej, mówię to z wielką przykrością, te duże modele są aktualnie celowo marketingowane w sposób bardzo antropomorficzny. Mówi się strasznie dużo w materiałach marketingowych o generalnej inteligencji, o nowej świetlanej przyszłości i tak dalej. No więc jakaś tam robota mnie, który podkreśla ich pochodzenie, ich matematykę, ich zależność od danych, ich optymalizację taką dość brutalnie gradientową, troszeczkę idzie na marne i obawiam się, że dopóki się nie sparzymy na tym tak ogólnospołecznie, to sobie społecznych mechanizmów radzenia z tematem nie wyrobimy. Krytyczne z mojej strony, to będzie ostatnia rzecz już, a to było duże pytanie, jest to, żeby mieć możliwość wglądu w to,
na czym takie modele były trenowane z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki totalnie małostkowy, że no, mimo wszystko prawa autorskie zostały po coś wymyślone i dyrektor OpenAI może mówić, że z jego perspektywy po to, żeby zatrzymać postęp ludzkości, on ma je serdecznie, nie powiem gdzie. To są jego autentyczne słowa. Natomiast ja tak nie uważam, więc kontrola nad tym byłaby fajna. A z drugiego powodu dlatego, że no to nie jest coś, co stworzyło równoległą kulturę i cywilizację, nauczyło się żyć na ziemi, potem wynalazło pismo, potem koło, a teraz dorównało do naszego poziomu i będzie jechało dalej. Tylko mimo wszystko to są modele, które pasożytują na tysiącach lat naszej kultury i interpolują między naszą kulturą i doświadczeniami. W związku z czym to, co w tym wejściu do nich kulturowym wystąpiło, jakie uprzedzenia, bajasy i błędy, to w wyjściu też będzie, jak pokazywałem na tych problemach z wnioskowaniem na przykład, prawda? I jeżeli nie będziemy mieli możliwości audytu tego, co w wejściu leży, no to będzie kiepsko z audytem tego, jak to działa, nie? Chyba wyczerpałem. Dziękuję za to pytanie, a właściwie 5 w jednym. Ja bardzo dziękuję Państwu za wszystkie liczne pytania, a Panu Radosławowi za tak dogłębne wyjaśnienia. No i podziękujmy raz jeszcze prelegentowi za wykład. Szanowni Państwo, tym, którzy właśnie dołączyli do nas, przypomnę, uczestniczycie w wydarzeniu AGH, nauka, spotkania w trwającym Tygodniu Mózgu, w którym słyszymy referaty związane poniekąd z działaniem mózgu, czy to sztucznym, czy też prawdziwym naszym. Przypominam wszystkim, którzy nas oglądają online, ale i Państwu na sali, że kanał AGH Nauka Spotkania należy zasubskrybować, ten materiał, jeśli się podoba, polubić, no i udostępnić znajomym. Tym, którzy tyle co przybyli, przypomnę formułę naszego spotkania. W ciągu pierwszych 30 minut posłuchamy prelekcji i w ciągu następnych 15 będziecie Państwo mieli czas do zadawania pytań. Państwa obecnych online zachęcał na bieżąco na wypisywanie ich w czacie. Kolejną prelegentką dzisiaj, mówiącą o rekonfigurowaniu mitologii maszyn, będzie pani dr Anna Olszewska, adiunkt na Wydziale Humanistycznym AGH w Krakowie. Kieruje programem ReSenster, reaktywującym rzeźbę cybernetyczną Edwarda Ichnatowicza z lat 60. ubiegłego wieku, reagującą na dźwięki z otoczenia, którą część z Państwa na pewno kojarzy, jeśli tylko widziała chociażby nasz inny kanał Bunkier Nauki. Jej zainteresowania koncentrują się na nauce i technologiach oraz pani dr Anna Olszewska interesuje się historią sztuki, ze szczególnym uwzględnieniem ontologii sztucznego widzenia oraz technologii postwzrostowych. Zapraszam Państwa. Dziękuję. Dobry wieczór, dziękuję bardzo za zaproszenie. Bardzo się cieszę, że tutaj mogę z Wami być. I Radek zabrał nas do wnętrza pracowni projektowych i opowiedział o tym, jak te systemy, które dzisiaj wzbudzają największe zainteresowanie, najwięcej dyskusji powstają, jak są projektowane. Ja nas wyciągam z kolei na zewnątrz i chciałabym, żebyśmy porozmawiali o często radykalnych strategiach radzenia sobie z tego rodzaju technologią w sytuacji, kiedy musimy zadbać o podstawowe potrzeby naszego życia, przetrwać na rynku pracy, ułożyć sobie pozytywnie relacje społeczne, odnieść się w jakiś sposób do tego, co jest dla nas zupełnie nieznane i nowe. I zacznę od historii, która dzieje się w Neapolu. Pewnego mroźnego poranka ulicami przechadza się starsza kobieta i gdzieś w okolicach dworca spotyka 5 żebraków. Wygrzewają się w słońcu. Podchodzi do nich i mówi: dam 50 euro najbardziej leniwemu z was. 4 zrywa się nagle w ciągu sekundy. To jest historia, którą pożyczam od Bertranda Russella. Russell w latach 30. napisał taki esej zatytułowany Pochwała lenistwa. Filozofowie co jakiś czas wracają do tego tematu, pytając się nie tylko o wartość pracy, ale też o wartość, umiejętność i sztukę powstrzymywania się od wykonywania jakiejś czynności. Tego lenistwa, które w języku angielskim jest określone terminem idleness, czyli właśnie aktywnego, zamierzonego działania. I Russell
buduje pochwałę lenistwa, podobnie zresztą jak i inni filozofowie, ludzie zajmujący się teoriami ekonomicznymi w tamtym czasie, w pierwszym wieku maszyn, na dwóch argumentach. Po pierwsze, zwraca uwagę na to, że praca jako taka, praca sama w sobie nie ma specjalnej wartości. I to powraca, ten wątek powraca tak na dobrą sprawę i w klasycznej ekonomii, bo u Adama Smitha wspomina się o tym, że praca ponad siłę, maksymalny wysiłek, wycieńczający człowieka wysiłek jest wartością, której należy się pozbyć. Jest własnością, tak bardzo kolonialnie Smith to ujmuje, ludzi, którzy żyją w stanie dzikości. Ten cywilizowany człowiek nie pracuje ponad siły. I o pracy jako wyłącznie wartości, którą można sprzedać po to, aby przeżyć, pisze też Karol Marx. Marx uznaje, że praca jest towarem robotnika najemnego, który oddaje swój czas i swój wysiłek po to, żeby zdobyć podstawowe środki do życia, nic więcej. I można te przykłady mnożyć. Drugi argument, który powstaje w tekstach takich jak ten esej Russella i chociażby tekst odrobinę wcześniejszy, La droit à la paresse, napisany przez Lafarge'a jeszcze w latach 80. XIX wieku. Lafarge'a, który był prywatnie zięciem Marksa i jednym z filozofów, eseistów, autorów, którzy propagowali ideę równego prawa, czyli podstawowego prawa, prawa do odpoczynku, prawa do nic nie robienia. Przeciwstawiając je modelowi pracy i kultom pracy, które uznawano, i w tych tekstach to się również powtarza, za zaszłość, która umacniała system niewolniczy. Nadawanie pracy szczególnej wartości tłumaczy, dlaczego część z nas musi pracować i znaleźć w tym jakiś sens. Ten drugi argument w tekstach, które były pisane ku pochwale lenistwa i w obronie prawa do lenistwa, jest argument, który mówi o tym, że przecież pracę możemy oddelegować. I Russell o tym pisze w odniesieniu do swoich doświadczeń, obserwacji gospodarki, tego jak działa społeczeństwo w stanie wojny. Podczas I wojny światowej wraca do tego wątku i mówi, jesteśmy w stanie zorganizować swoje życie w taki sposób, że możemy podzielić się pracą i pracować krócej, mniej. I też będziemy mieli zapewnione wszystkie podstawowe cele, środki do życia. Tak się działo w trakcie wojny. Bardzo racjonalnie próbuje to rozpisać. I popełnia, wydaje mi się, jeden błąd, który powtarza się stale w tych narracjach. Możemy pracę oddelegować maszynom. Technologia pozwoli nam spokojnie zająć się tym, co jest dla nas istotne poza obszarem, który sam w sobie nie ma większej wartości. Systemy pracy, wspomina Russell, są na tyle bezpieczne, na tyle stabilne, że każdy z nas może w nich pomyślnie funkcjonować. A więc teksty tego rodzaju, pisane bezpośrednio po I rewolucji przemysłowej, z jednej strony demitologizują pracę, z drugiej strony zaś dodają trochę do mitologii maszyn. Takie chyba mamy wrażenie. Minęło 100 lat. I jesteśmy dalej w rozmowie o tym, czy stać nas na to, żeby skrócić tydzień pracy. Jesteśmy piekielnie zmęczeni. Rozmawiałam o historii automatyzacji, o robotyce ostatnio z naszymi studentami w trakcie wykładu, zadając pytanie o to, co zrobiłabyś, co zrobiłbyś, gdyby można było porzucić wysiłkową pracę, pracować mniej. I odpowiedzi były bardzo radykalne. Studenci powiedzieli, iść spać. Tak bardzo jesteśmy zmęczeni. No a jeżeli się wyśpisz, bo w końcu przecież możemy wypocząć po jakimś czasie i wrócić do życia. I wtedy pojawia się następna bardzo rozsądna odpowiedź. Życie coś przyniesie i tak do zrobienia. Zawsze będzie coś do zrobienia. Tego typu wymiany
towarzyszą nam teraz w każdym miejscu. I argumenty dla obrony lenistwa stają się coraz trudniejsze, dlatego że wydaje się, że popełniliśmy gdzieś w jakimś momencie mały błąd. Przeinwestowaliśmy być może ten obszar, który miał dać nam rozwiązanie. Zrobiliśmy coś nie tak z mitologią maszyn. Nie do końca pomyśleliśmy o konsekwencjach tego, jak rozwijamy technologie, z których potem chcemy korzystać po to, żeby ułożyć swoje życie w wygodniejszy, lepszy sposób. Oczywiście zawsze można powiedzieć, winimy system. Gospodarka neoliberalna nie pozostawia nam żadnych złudzeń, żyjemy w epoce późnego kapitalizmu. Dopóki ten system się nie skończy, nie wypali do końca, nie jesteśmy w stanie niczego zmienić. Ale nie wszyscy tak w ten sposób o tym myślą, bo system nie wypali się samoistnie. Albo być może też nie stać nas na ostateczną katastrofę, w której wszyscy będziemy mieli problemy. Może trzeba zacząć działać, zmieniać myślenie i podejmować próby przetestowania tego, w czym jesteśmy. I o takich próbach chciałabym wam teraz opowiedzieć. O 4. Radykalnych i takich, które zakładają, że być może rozsądne argumentowanie i działanie wyłącznie w obszarze dyskusji o tym, czy powinniśmy rozwijać technologię, czy powinniśmy rozwijać nowe metody modelowania matematycznego, nie przynosi pożądanych skutków. A więc metoda pierwsza, związana z rozwijaniem narracji krytycznej, która odsłania mitologię maszyn. To mitologia maszyn, która zmieniła się już w II wieku w maszyn. W czasach, kiedy na Ziemi funkcjonuje obce plemię. Tutaj zaczynam historię, którą opowiada nam Martin Ford w takiej książce poświęconej przyszłości pracy The Rise of Robots. Otóż Ford opisuje sytuację językiem literatury science fiction. Mówi o tym, że na Ziemię, wyobraźmy sobie, że na Ziemię przybywa obca cywilizacja. Jest to rój istot, które przypominają trochę owady. I początkowo Ziemianie są kompletnie zaskoczeni całą tą sytuacją. Każdy się zastanawia, co stanie się w następnym momencie, ale po chwili wszyscy oddychają z ulgą, bo okazuje się, że kosmici przybyli na Ziemię tylko i wyłącznie po to, żeby pracować. Uczą się szybko, nie zajmują wiele miejsca, nie konsumują dóbr, o które walczą ludzie, a więc nie walczymy o zasoby. Żyją w izolacji. Żyją po to, żeby dołączyć do zadań wyznaczanych ludzkim pracownikom. I jak się domyślacie, ta historia Forda kończy się dość smutno i źle, bo rój inteligentnych istot, które nie będą wchodziły z ludzką rasą w konflikt, doprowadza gospodarkę i system ekonomiczny, rynek pracy do kompletnego upadku. Ludzie znikają z przestrzeni, w której mogą produkować dobra potrzebne do codziennego użytku. Te towary nadal powstają, ale pracownicy, robotnicy nie są w stanie ich kupić. Zawalają się linie kredytowe, banki, powstają kolejne krachy na giełdzie. Najpierw kilka uprzywilejowanych osób, czyli ta mała warstwa społeczna technologicznych gigantów może pozwolić sobie na luksusowe życie, ale później również oni doświadczają kryzysu. Ta inwazja kosmitów, jak zamyka historię Ford, nie była ostatecznie tak łagodną, jakby się wydawało na początku. Skończyła się katastrofą. Ale co jest istotne tutaj, to Ford opisuje całą historię takim językiem ekologii, ale to jest taka ekologia, która się ogranicza do maszyn i do ludzi. Więc w gruncie rzeczy pokazuje, że ta mitologia maszyn II wieku jest nadal bardzo antropocentryczna. Historia dzieje się pomiędzy nami, ludźmi i
inteligentnymi istotami, które zostały przywiezione gdzieś z laboratoriów, wymodelowane gdzieś i wypuszczone na wolność. I teraz Ford wrzuca nas oczywiście w bardzo konkretną dyskusję, która toczy się gdzieś na drugim planie za rozmowami o automatyzacji, o rozwoju wysokich technologii, robotyki i tak dalej. I w tej dyskusji są takie dwa ważne stanowiska, jak patrzymy na nią z perspektywy kilku lat. Jedna mówi o przyszłości bez pracy, jobless future, a drugie stanowisko mówi o innowacyjnej ekonomii. Więc ci, którzy się chcą bronić takiej zasady właśnie rozprzestrzeniania rojów inteligentnych w naszej tkance społecznej, mówią, będziemy mieli nowe zajęcia. Ford pisze swoją książkę w latach nastych. W 2015 roku ona się ukazuje, minęło 8 lat. I okazuje się, patrząc na to z perspektywy czasu, dojść można do wniosku, że ani przyszłość bez pracy się nie wydarzyła, ani nie wydarzyła się też specjalnie innowacyjna ekonomia. Krytyka idąca ze strony nauk humanistycznych i nauk społecznych, która rozwija się wokół kwestii związanych z upowszechnianiem się inteligentnych systemów autonomicznych, wykorzystaniem na masową skalę sztucznej inteligencji, odsłania wątek ukrytej pracy. Kto z nas nie miał okazji wykonywać pracy cyfrowego robotnika czy cyfrowej robotnicy? Tysiące osób zatrudnione na serwisach, na platformach takich jak Mechanical Turk. Młode matki, które trenują sieci, tagują obrazy, szykują zbiory danych gdzieś tam pomiędzy swoimi zajęciami w domu. Ukryta kompletnie praca. Studenci, którzy dorabiają po godzinach, kontraktami, porządkując dane dla dużych firmowych projektów. Praca przy digitalizacji zbiorów, chociażby takich, które należą do bibliotek i muzeów. Tych firm jest nieskończenie wiele i w zasadzie mijamy codziennie, idąc ulicami Krakowa, biura osadzone gdzieś w kamienicach, gdzie na 2 piętrach, w 3 pokojach za rzędami komputerów siedzą ludzie wykonując cyfrową pracę, cyfrowi robotnicy. I nie jest to szczególnie intratne zajęcie, ani nie jest to też szczególnie wymagająca praca. Ona jest powtarzalna. Trudno generalnie wytrzymać w takim trybie przez dłuższy okres czasu, więc często ją zmieniamy, wyrzucamy, migrujemy, nikt o nią nie dba. Nic ciekawego się tam nie dzieje. Nie pracujemy w fabrykach tekstylnych, ale pracujemy również na platformach społecznościowych. A więc jeden z pomysłów na to, jak zmieniać myślenie o tym, co dzieje się we współczesnym obszarze pracy i jak pisać pochwałę lenistwa, będzie odwoływał się właśnie do ukrytej pracy i odsłaniał nowy mit maszyny, która tak naprawdę nie może istnieć bez ludzkiego wkładu. Ale są też bardziej radykalne działania, a te należą już do prac artystycznych, artywistycznych, do prac kolektywów, które zajmują się rozwijaniem strategii, które pozwalają na ingerencję w te systemy, które dostajemy z zewnątrz, które nam, jednostkom, pozostawiają duże firmy technologiczne. I w tych radykalnych działaniach pojawia się taki koncept, który odwołuje się nie tyle do słabości samych systemów, które wymagają ludzkiej pracy, ludzkiego podtrzymania, ale do tego, jak zmieniła się praca, którą wykonujemy w pętli z inteligentnymi maszynami. Pojawia się opowieść o hiperzatrudnieniu. To hiperzatrudnienie jest takim konceptem, który w pewnym momencie wyciąga na plan pierwszy taka
radykalna wspólnota działająca wokół w Galerii Axioma w Lublianie w 2019 roku i pokazuje wokół, rozwijając ten temat, pokazuje szereg możliwych strategii, które pozwalają to hiperzatrudnienie w jakiś sposób naruszyć. Czym jest hiperzatrudnienie? Hiperzatrudnienie jest systemem pracy, w której nie możemy nigdy wyjść z pętli. Systemem pracy, która dzieje się w pracy i która dzieje się po pracy. Pracy, która składa się z odpowiadania na maile, z naszych działań na platformach społecznościowych, pracy, która jest coraz mniej widoczna i coraz słabiej płatna, ale w której jednocześnie uczestniczymy, dlatego że ona staje się obowiązkiem odpowiadania na informacje, które skapują do nas systemu. Tego systemu, który wcześniej uruchomiliśmy ukrytą pracą osób, które wytrenowały, połączyły dane, uporządkowały platformy. I teraz przy hiperzatrudnieniu część odpowiedzi może iść w stronę takiego rewidowania czy diagnozowania pewnego rodzaju nerwicy. Można powiedzieć, to my jesteśmy sami sobie winni. Możemy wyłączyć to wszystko, przestać odpowiadać. I Silvio Russolo, jeden z artystów, którzy pracują w 2019 roku z Axiomą przy tym projekcie, pokazuje właśnie w ironiczny sposób, jak działa mechanizm tej nerwicy. Co robi? Wyciąga z jednego z programów, czy z jednej z aplikacji motywacyjnych hasło "Shouldn't you be working?". Hasło, które wyświetla nam się na ekranie komputera, jeżeli zamontujemy sobie taką apkę w momencie, kiedy przez jakiś czas siedzimy na portalach społecznościowych albo po prostu nie poruszamy myszką, kiedy nic się nie dzieje. "Shouldn't you be working?". I ta prosta wlepa, wyciągnięta poza ekran komputera, wydrukowana, zostaje rozdana ludziom. I zaczyna się zabawa, ponieważ naklejka pojawia się w dziesiątkach miejsc. Na oknie autobusu, na lodówce, w kuchni, na sprzęcie elektronicznym, na schodach, gdzieś po drodze, w naszej sypialni itd., itd. Sami sobie jesteśmy winni. Sami denerwujemy się i stresujemy się tego rodzaju sytuacją i sami nakręcamy spiralę paniki. Ale może też jest inaczej. I nieco inaczej na to patrzy Laureen McCarthy. To jest artystka, która mieszka na co dzień w pobliżu Doliny Krzemowej w Los Angeles i ona ma trochę inną strategię, dlatego że McCarthy zakłada, że pracę można robić aranżując zestaw aktorów. I ci aktorzy to nie muszą być koniecznie żywi ludzie, to mogą być też systemy autonomiczne. Ja szczególnie sobie ukochałam w pewnym momencie systemy asystentów głosowych, czyli taką formułę asystenta głosowego i obstawiając w roli człowieka i maszyny w poszczególnych aktorów swoich spektakli, swoich interwencji, pokazuje nam, jak ten hybrydowy system działa. Mówiąc, obstawiając w roli człowieka i maszyny, mam na myśli to, że McCarthy uwielbia zamieniać rolami ludzi i maszyny. I tak powstało na przykład 24 Hours Party Host. To jest taka interwencja, w której asystent głosowy staje się gospodarzem przyjęcia. Czy w ogóle sztuczna inteligencja, wytrenowany system, odpowiednio wytrenowany program ma dobierać gości zapraszanych na przyjęcie, ustalać czas ich pobytu i łączyć ludzi ze sobą. Trochę tak jak platformy społecznościowe, portale randkowe. Czyli ty staniesz koło tej osoby, będziecie rozmawiać przez pół godziny, a później zapraszam do następnego miejsca i rzecz może się toczyć. Co pokazuje ten projekt, to to, że istnieje możliwość zorganizowania przyjęcia, na którym gospodyni czy gospodarz jest obecna przez 24 godziny. A jeżeli zaistniałaby taka potrzeba, to przyjęcie może trwać dłużej.
Większość gości może być bardziej lub mniej zadowolona z jego przebiegu, ale zabawa będzie trwać. I ta kwestia wytrwałości, tego uporczywego trwania i reagowania powtarza się w projektach McCarthy, bo w innym przedsięwzięciu zatytułowanym Lorin, bierze swoje imię, sama artystka przejmuje rolę i obowiązki asystenta głosowego Alexa, czy asystentki głosowej Alexa. I historia polega na tym, że siedząc przed ekranem komputera, mając pod kontrolą mikrofon, kamerę, sama McCarthy stara się sprostać zadaniom, które zlecają na co dzień właściciele takiego urządzenia. Oczywiście z obopólną zgodą bawimy się w to, że ja zostanę twoją asystentką, twoją zdalną asystentką. Taki projekt pojedynczy trwa przez kilka tygodni. I opowieść samej McCarthy jest bardzo interesująca, bo dotyczy z jednej strony, i takie było założenie projektu, rozmywania granic intymności. Co widzą cyfrowi asystenci? Co słyszą? Co o nas wiedzą? Ale z drugiej strony gdzieś na drugim planie kształtuje się historia takiej uporczywej obecności. Obecności, która wymaga czujności, pracy 24/7 przez tygodnie, przez miesiące. McCarthy odpowiada w pewnym momencie takim, przytaczając kolejne wydarzenia, kolejne historie, opowiada o takiej sytuacji, w której starsza osoba, z którą współpracuje, zadaje asystentowi głosowemu pytanie, czy dzisiaj wzięłam swoje leki? I artystka mówi, ja w tym momencie spanikowałam, zaczęłam przeszukiwać nagrania, sprawdzać, czy to się faktycznie wydarzyło, bo muszę komuś odpowiedzieć, czy ta osoba wzięła dzisiaj swoje leki. Czy masz je wziąć ponownie? I obraz AI, który się wyłania i obraz tej pętli współpracy pomiędzy człowiekiem a sztucznym systemem, obraz hiperzatrudnienia, hiperpracy, który się wyłania z tego projektu, jest takim obrazem, który pokazuje, że to nie my panikujemy. To ten system działa w sposób neurotyczny, ponieważ jest obecny cały czas, ponieważ czuwa cały czas. Wcale tego nie potrzebujemy. Ta obecność jest obecnością obowiązkową, daną nam i nie możemy z niej zrezygnować. I być może tu jest problem, bo pojawia się strategia czwarta i ostatnia, taka być może najbardziej radykalna i tu na chwilę wrócimy do Neapolu. Opowieść o ludzkiej chciwości. 1 z 5 żebraków nie podniósł się z miejsca. I teraz pojawia się pytanie, czy niedziałanie, powstrzymywanie się od działania, odpowiedź, która polega na niepodjęciu akcji, jest odpowiedzią prostą do uzyskania. Jest takim nic nie robieniem, które polega jedynie na odcięciu decyzji, na wyłączeniu wtyczki, na zatrzymaniu się w pół kroku. Czy może jest coś za tym innego? Są artyści, Edward Ichnatowicz, tutaj wspomniano we wstępie o Sensterze. Edward Ichnatowicz do takich artystów należał, którzy pracując z systemami cyfrowymi, zakładają, że możemy działać na różne sposoby w momencie, kiedy docieramy do granic możliwości takiego systemu. W 60-tych latach, pod koniec 60-tych lat było bardzo łatwo tak jakby osiągnąć możliwości wykorzystania pamięci podręcznej, tak, w mocy obliczeniowej komputera w takim zestawieniu, jakim była chociażby instalacja, którą Ichnatowicz projektuje. I możemy działać w tym momencie na takiej zasadzie, że budujemy jakiś interfejs, jakiś front i tak działają te systemy, które tak szybko skłonni jesteśmy później antropomorfizować, gdzie wpadamy w pułapkę antropomorfizacji, gdzie udajemy, że ten system potrafi wszystko, w pewnym momencie markujemy jakieś jego działanie, próbujemy udowodnić, że granic nie ma. To znaczy, że ten system będzie reagował zawsze. Cokolwiek się stanie, jakaś reakcja do nas wróci. Sprzężenie zwrotne nigdy nie będzie hamować.
Ale Ichnatowicz należy do tych artystów, którzy wiedzieli, że można wyciągać wnioski z ograniczeń. To znaczy, jeżeli brakuje nam możliwości przetwarzania danych, to system może się zatrzymać, wycofać się. I tak faktycznie zrobiono w Sensterze. Data overload, przebodźcowanie środowiska skutkowało tym, że całe ramię rzeźby wycofywało się do góry i ona pozostawała w spoczynku, gdzieś tam poza zasięgiem publiczności. I jeżeli odsłonimy ograniczenia, pozwolimy na wycofanie działania, okaże się, że zrobimy miejsce na to, żeby pojawiły się pytania o to, co się w tym momencie stało. Nie działając, budując maszyny, które są z natury leniwe, stwarzamy sytuację, w której możliwe jest kreowanie wydarzeń niemożliwych do zaprogramowania w momencie, kiedy cały czas opierać się będziemy na ekstrapolacji właśnie tych 2, 3 następnych kroków. Wiedzą to doskonale muzycy, którzy grają na dźwięku i ciszy. Partytura jest przykładem programu wykorzystującego estetykę zaniechania, wykorzystującego sztuczne lenistwo. No i teraz Neapol. Kim był ten, który nie wstał? Z jakich powodów ten człowiek nie podniósł się, słysząc, że dostanie 50 euro ten, który jest najbardziej leniwy? Macie jakieś pomysły? To jest najbardziej kusząca odpowiedź, prawda? Myślą najszybciej. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję znów im w imieniu własnym, publiczności tutaj na żywo i publiczności online za spełnienie obietnicy i spojrzenie na problemy sztucznej inteligencji z całkiem innej perspektywy. Zapraszam Państwa do zadawania pytań. Jest pytanie z lewej strony sali. Zapraszam. Dzień dobry. Ja bym chciał rozwinąć kwestię tej ciężkiej pracy. W tym cyfrowym niewolnictwie ja sobie wyobrażam, że takie fizyczne zmęczenie może być wręcz przyjemnością, a niekoniecznie, to znaczy dążę do tego, że lenistwem też się można zmęczyć, prawda? Więc to nie można tego zupełnie odwrócić w drugą stronę. Ja sobie wyobrażam przyjemność ze zmęczenia fizycznego. Wydaje mi się, że to jest istotna kwestia we wszystkich dyskusjach, w których się zaczyna rozważać to, co po pracy. Czyli jeżeli krótszy czas pracy, to mamy więcej czasu. Jeżeli mamy więcej czasu, to co zaczniemy w tym momencie robić? Czyli jeżeli już nie będziemy się musieli wysilać, to co sobie zostawiamy? I poza tymi radykalnymi propozycjami idziemy spać. W większości dyskusji, które dotyczą już tego społecznego, politycznego poziomu regulacji czasu pracy współcześnie, mówi się o samorozwoju. Czyli wyobrażamy sobie, że szykuje się taka rzeczywistość, gdzie my będziemy doskonalić swoją sztukę gry na fortepianie, albo będziemy się uczyć programowania w jakichś nowych językach, albo uprawiać ogrody, albo właśnie będziemy chodzić na trekkingi, doskonalić swoją formę fizyczną itd., itd. Ale zauważmy, że cały czas myślimy o tym w kategoriach wzrostowych, bo jednak wstyd nie działać. My będziemy cały czas coś robić, będziemy się cały czas rozwijać. Teraz wracając do kwestii tego, czy są różne poziomy zmęczenia i to zmęczenie jest nam też potrzebne. Sztuka niedziałania wcale nie jest sztuką przyjemną ani łatwą, bo ona wymaga myślenia o tym, jak wycofać się z sytuacji, która może być nawet w jakiś sposób dla nas interesująca, ale robimy to, czego wymaga sytuacja. Pozostawiamy miejsce. Więc ja bym powiedziała tak, że nie jest to
takie wezwanie do lenistwa, które daje nam tylko rozrywkę i przyjemności. Nie, to jest trudne myślenie, czyli trudna strategia tworzenia świata. Nie działamy, a jednocześnie ograniczamy siebie bardzo w swoich wyborach. Że system zdecyduje za nas i na przykład jak u Huxleya zafunduje nam tableteczkę, która nam rozwiąże problem. To znaczy, Nowy, że wspaniały świat i te koncepcje, prawda? Że pójdziemy w stronę dystopii, bo nie wierzę w to, że większość będzie się nagle chciała tak samo rozwijać. No niestety chyba tak idealnie to jeszcze nie jest w społeczeństwie. dlatego tym najbardziej radykalnym wątkiem, który się tutaj pojawia, jest lenistwo, które jest wprogramowane w system po stronie maszyny. Co oczywiście nie zabezpiecza nas przed tabletką, którą mogą nam podać reprezentanci zupełnie biologicznej rasy ludzkiej. Ale może być też tak, że ucieczką od tej żeby zafundować sobie rozluźnienie tej akceleracyjnej pętli, potrzebujemy myśleć o lenistwie nie w kategorii delegowania czegoś na maszyny albo nie, ale w kategorii delegowania, rozwijania tej zdolności, która być może jest równoległa do inteligencji, tak jak ją rozumiemy na różnych poziomach. Zdolność zaniechania, zdolność niedziałania, również w tym cyfrowym obszarze, bo te obszary są ze sobą na tyle ściśle połączone, że rozdzielenie funkcji okazało się nie działa. Trzecie? Może ja to trochę źle interpretuję, więc proszę mnie pomylić, ale może tutaj pasuje na to lenistwo, czyli tę zdolność do niedziałania, patrzeć trochę jak na zdolność do słuchania siebie. Mówiła pani, że studenci mówili o tym, że oni, gdyby mieli już ten czas wolny, to mogliby spać. I czy narracja, która została przedstawiona, nie pokazuje, że my zwyczajnie jesteśmy wycieńczeni i nie potrafimy słuchać samych siebie? Znaczy cały czas chcemy reagować na czynniki zewnętrzne, na plany, jakie mamy. Chcemy, żeby być jak te simy i mieć jak najbardziej zielone, prawda, paski, a jednocześnie nie jesteśmy w stanie popatrzeć na te paski, tylko robimy tak na ślepo, tak jak w poprzedniej prezentacji były te próby całkowania odległości i zasadniczo to jesteśmy słabi w całkowaniu. Tak? Czy to jest... Wydaje mi się, że można by nawet mówić szerzej o tym. To nie jest tylko kwestia wypracowania zdolności słuchania siebie nawzajem, ale takiej orientacji w tym, co się dzieje pomiędzy ludźmi, pomiędzy warstwą technologiczną, warstwą życia. Ta odpowiedź studentów oczywiście była taką odpowiedzią ironiczną, ale jednocześnie radykalną i prawdziwą. My jesteśmy na skraju wyczerpania. I powinniśmy wreszcie kiedyś pójść spać, a jak się obudzimy, to i tak się coś wydarzy. A ten moment nasłuchiwania jest też w współczesnej filozofii bardzo często przywoływany, nasłuchiwania, współdziałania, wchodzenia w relacje. Jest bardzo często przywoływany w kontekście nowego materializmu i takich postaw posthumanistycznych, bo mamy z jednej strony akceleracjonizm i transhumanizm, czyli taką utopijną postawę czy założenie o tym, że wystarczy, że my po prostu podepniemy się pod tę całą maszynerię, przyspieszymy trochę i sprawa zostanie załatwiona. Tak? Mamy szansę na osiągnięcie w jedności z maszyną, transfer umysłu i tak dalej. Mało kto w to wierzy, ale ta mitologia gdzieś tam zasila, powiedzmy, przedsięwzięcia rynkowe, badania i tak dalej. Gdzieś jakiś kawałeczek tego istnieje. I to jest o niesłuchaniu, to jest o spięciu człowieka z systemem technologicznym. Natomiast posthumanizm, w przeciwieństwie do transhumanizmu, rozpisuje cały obszar
obserwacji dla humanistyki na 3 warstwy. I mówi Rosie Braidotti, ten program kształcenia w ogóle w jakiś sposób porządkowała kilka lat temu i pokazywała. Mówi, mamy obszary zoe, geo i tech. Jesteśmy w tym razem. Zoe oznacza życie jako takie, życie biologiczne, bez wyróżnienia ludzkiego podmiotu, ale z podmiotami żywymi. Tech to jest ta warstwa technologiczna, którą żeśmy sobie zrobili i której nie wyrzucimy, a może nawet nie chcemy tego robić, bo być może by się to nie byłoby najmądrzejsze posunięcie. I geo, czyli warstwę powiedzmy Ziemi planetarną, czy ograniczony zasób materii i energii, którym dysponujemy, w którym jesteśmy. I teraz humanistyka zajmuje się krytyką, myśleniem i badaniem podmiotów, które w tej triadzie funkcjonują. Podmiotów, które nigdy nie są domknięte, są ludzkie, albo sztuczne, albo hybrydowe, albo zwierzęce i tak dalej. I to nasłuchiwanie, wracam do tej uwagi, którą pan wysunął, to nasłuchiwanie jest w posthumanizmie interpretowane, czy poszerzone w jakiś sposób o taki koncept wchodzenia w relacje, jakiekolwiek relacje. Nawiązywanie kontaktu, który nie musi być oparty o język nawet, ale polega na sztuce rozumienia tego, co się dzieje wokół. Bardzo szerokie ujęcie, ale też wywraca wszystko do góry nogami, bo w pierwszych obronach lenistwa to mieliśmy takie bardzo humanistyczne, antropocentryczne podejście do tego problemu. We współczesnych interwencjach jest to już poszerzone. Bardzo Dzięki. dziękuję. Ostatnie pytanie, które już zostało obiecane. Jeszcze 2. Dzień dobry. Dzień dobry. Odnośnie tej tematyki pracy, lenistwa, maszyn, ja mam też takie poczucie, że z jednej strony może być tak, że to jak social media angażują nas czas i my niejako pracujemy, tworzymy content na social media, co jest bardzo pracochłonne, bardzo czasochłonne, to gdybyśmy nawet nie mieli nic do roboty, to i tak przecież ludzie są kreatywni. Osoby kreatywne chcą coś robić, chcą eksperymentować, doświadczać czegoś, na przykład żyć w szybkim tempie życia, nawet jeżeli nie ma nic do roboty, wymyślać sobie coś, podróżować. Ja akurat jestem właścicielem firmy, to u mnie się ta granica trochę zatarła. Kiedyś myślałam, że jak ja mogę funkcjonować, nie mając jakiejś struktury, jakichś celów narzuconych z zewnątrz, ale można. I to jest taki wręcz nawyk. Tak naprawdę sami możemy sobie wykreować, na przykład ktoś sobie może pomyśleć, moje życie jest wartościowe, coś trzeba zrobić w tym życiu. Nawet jak wszystko będzie zrobione, zawsze można stworzyć coś, wymyślić coś od nowa, angażować innych ludzi, albo sobie narzucić pracę, albo innych zaangażować też, żeby tą pracę robili. Więc chyba od takiej pracy nie uciekniemy, bo to jest dylemat studenta jest czymś innym. Po prostu człowiek wycieńczony nie przeszedł tego etapu znudzenia życiem od nieróbstwa i nie wszedł na ten etap zastanawiania się, jak wykorzystać swój czas, żyjąc, robiąc coś. No i to jest chyba bardzo, bardzo popularna postawa, ale proszę zauważyć, tam jest ten dopisek, życie i tak coś przyniesie. I można zrobić to w taki sposób, że tak, my dostajemy pewne sytuacje z zewnątrz i teraz możemy tylko wybierać inna zupełnie strategia, odmienna. Nie wymyślamy tego, że jedziemy do Chin w przyszłym miesiącu, ale coś się nam wydarza. I możemy to wziąć, albo możemy się nawet z tego wszystkiego wycofać i zobaczyć, co się wydarzy w tym miejscu, z którego żeśmy ustąpili. Czyli ja nie jadę do Chin, pani ma miejsce teraz na tym stypendium, pani pojedzie do Chin. I co się stanie? Co się w wyniku tego wydarzy? Może niekoniecznie ze mną i w mojej historii, ale może zmienią się jakieś elementy świata gdzie indziej. Kwestia wyboru i kwestia znalezienia jakiegoś poczucia sensowności w nierobieniu czegoś jest, wydaje mi się, też bardzo trudne. Tak samo jak nakreślenie jakiegoś planu, który przyniesie nam potem satysfakcję z życia.
wiem, na przykład. To tak trochę młodsze pokolenia teraz mają ten problem, że wszystko jest zrobione, jest dużo opcji i w co warto inwestować swój czas. I niestety to może się objawić właśnie depresją, takim cynizmem, brakiem chęci do życia. Że ktoś na przykład nie uczy się nowych rzeczy, bo wszystko już jest zrobione, teraz wejdzie sztuczna inteligencja i czy warto inwestować swój czas w to i być może w nic nie warto inwestować swój czas, więc być może są negatywy tego lenistwa. Czyli ten żebrak, który nie wstał, po prostu spał, albo nie wiem, miał złamaną nogę, albo nie zrozumiał, co ta kobieta w ogóle mówi, więc się nie podniósł. Nie był tym najbystrzejszym z 5. No tego nie wiemy. I to jest też problem z niedziałaniem, ale wydaje mi się, że można znaleźć jakąś konsekwencję w czymś życiu, w takiej dłuższej historii i sprawdzić, do czego to prowadzi. Tak? Czy to jest strategią, czy to jest tylko i wyłącznie przypadkiem? Czy to jest bierne, czy to jest celowe? Czy mamy nie wiem, hamujące sprzężenie zwrotne? Tak. No właśnie. To wtedy powinien zadziałać. Ostatnie pytanie lub komentarz. Jeszcze, Piotrze, jeśli możesz, 2 rzędy do przodu mikrofon. Tutaj pani przy kamerzyście. O tu. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. To tak, ja uważam, że może nie sama praca jest problemem, albo jej ilość, tylko nasze właśnie podejście do tego, bo nieraz właśnie po skończonej pracy po prostu myślimy o tym, że będzie zaraz następna i nie potrafimy normalnie odpocząć, dlatego staramy się znaleźć jakieś niesamowite rozwiązania, jak na przykład skrócenie tygodnia pracy. Powiedzmy teraz mamy te 5 dni, to skróćmy do 3. Tylko że nie skrócimy jakby naszej ilości pracy, tylko czasu, który mamy na jej wykonanie. Czyli tak jakby dowalimy sobie jeszcze więcej w ciągu relatywnie krótkiego okresu, co według mnie będzie jeszcze bardziej stresujące i obciążające psychicznie czy fizycznie. Przez to ten czas, co nam pozostanie, te 4 dni dla odpoczynku, w sumie nie zostaną tak spożytkowane, jakby nam się wydawało. Czy może lepszym pomysłem nie byłoby wydłużenie tygodnia pracy i takie rozciągnięcie tego czasu, żebyśmy mogli dłużej wypoczywać, bo jakby nie zwiększając ilości pracy oczywiście. Wydajniej wypoczywać, tak? Właśnie. Wydajniej. To znaczy rozumiem, że za tym jest taka intuicja, że i tak ta praca, którą wykonujemy, jest tak wymagająca, Tak musi że być zrobiona. takie przesunięcie deadline'u jest... Mamy 4 dni dłużej na zamartwianie się tym. A jak już tak. Tylko, że te rozmowy też o czasie pracy są takimi rozmowami, fakt, że zależy jak pracujemy. Jeżeli pracujemy 8 godzin dziennie, mamy ten unormowany instytucjonalnie czas pracy, to wygląda zazwyczaj w taki sposób, że jeżeli jesteśmy w czymś bardzo sprawni w wykonywaniu jakiejś pracy, to zrobimy to szybciej, wydajniej, więc na przykład w 3 godziny w ciągu dnia i tak będziemy musieli w tej pracy zostać, albo ktoś nam wymyśli nową i doda, dlatego że właśnie w tym systemie sprzedaliśmy swój czas. My w tej krytyce pracy rozumianej jako towar, którym dysponuje robotnik najemny, jest mowa o wysiłku i o czasie. My sprzedajemy swój czas komuś. Czyli to jest takie mikroniewolnictwo czasowe. Podpisujemy kontrakt, przez chwilę w tym zakresie ja będę wykonywać polecenia i czynności związane z tym miejscem wydane przez konkretne osoby. I teraz jeżeli pozwolimy sobie na wydłużanie tego czasu pracy, tak mi się wydaje, to może to się rozwinąć w taką zależność, w której my cały czas dostajemy następne rzeczy, bo może dostaliśmy już tak dużo, że się w tym nie mieścimy, więc powinniśmy to skompresować, żeby ktoś zobaczył, że to jest faktycznie niewykonalne, że już jesteśmy za granicą naszej wytrzymałości i wydajności. Trochę kwestia też wiary w siebie, też mi się wydaje. Albo zażądać więcej za tę pracę.
I to niech zostanie mottem na koniec. Proszę Państwa, naszego czasu już przedłużać nie możemy, zatem podziękujmy raz jeszcze pani doktor Dziękuję. Annie Olszewskiej. Dzięki. Dziękuję też za wszystkie pytania i komentarze. Dziękujemy. Szanowni Państwo, wszystkim polecam, którym materiał się podobał, polubić go na YouTubie, udostępnić znajomym. Jeśli tego jeszcze nie zrobiliście, zasubskrybować ten i inne AGH-owskie kanały popularyzujące naukę. I już teraz zapraszam wszystkich Państwa na 20 kwietnia na kolejne wydarzenie z cyklu AGH Nauka Spotkania, na którym to usłyszymy o przyszłości górnictwa i wiertnictwa w kontekście transformacji energetycznej. Serdecznie Państwa zapraszam, a za dzisiaj dziękuję.